Gdzieś daleko, gdzie dzieje się źle, za murami życie trwa. Niezmiennie od lat, wciąż bezradnie, tak za murami życie trwa. 100 lat temu nadeszło przekleństwo, w jednej chwili odmienił się los. Wtem słońca zaćmienie i ziemi drżenie, ten cień tytanów mroczny cień. Ludzie nie poddali się oprawcy. Zjednoczyli siły i wznieśli wokół miasta solidne, wysokie mury. Maria, Sina i Rozę miały chronić ich przed atakami tajemniczych olbrzymów. Uformowali też wojsko, a jego zadaniem miała być ochrona cywili i w szczególnych przypadkach walka z tytanami. Dzięki temu człowiek mógł dalej normalnie funkcjonować i cieszyć się względnym bezpieczeństwem. Wśród mieszkańców w spokoju chowały się dzieci, a wśród nich ja, Eren i Mikasa. Kilka lat wstecz opowieści tej bieg w Shinganshi rodzi się. Świeże pieczywo! Danie kwatery! Kupi ktoś opla! Na skraju muru w niedużym domu bez troski słychać śmiech. Mikasa, znowu wyciągnęłaś Erena z opału? Wisze Jäger z rodziną przy stole. O przyszłości ich dyskusja trwa. Wtem nagle depesza, wyczytać z niej można ich lęk. Lud błaga. Doktorze, pomóż nam. Doktor Jäger wyjścia nie ma i opuszcza dom. Erenowi czekać zleca i żegnawszy go. Czekaj na mnie i pilnuj klucza, synu. Ojcze! Ojcze, nie idź! Lecz wtem Przetamy się! Możliwe, nie! Co się dzieje? Eren! Mamo! Może oni tu idą! Eren, Mikasa, uciekajcie! Nie zostawimy cię! Eren, on tu idzie! Pomocy! Musi być jakiś sposób, żeby to przesunąć! Hades, proszę! Trzymaj się, Karla! Hades, proszę, zabierz dzieci. Nie, nie, nie! Zrobisz łapska! Nie! Mamo! 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 Nie! Mamo! Proszę! Dlaczego ją zostawiłeś, ty śmieciu? Ogrom tragedii przysłania ci świat i rozpaczy ubóstwa. Mogłeś ją uratować! A teraz... Myśli zbierz w sobie i wściekłość już zduś, chociaż serce z żalu To twoja wina! Ciężką winą mnie możesz obarczać, jeśli ulgę ci niesie ta myśl. Jednak wstrzymaj działanie, a gdy siłę znajdziesz w ten czas, twojej zemsty przyjdzie czas. w chwili jednej świat Erena znowu tworzy kształt. Łzy już wyschły w oku błysk, a z twarzy znika strach. Wiem, co zrobić. Przede wszystkim zadbaj o siebie i Mikasę. Znajdziecie tutaj nowy dom. Nie. My nie mamy już domu. I nie będziemy mieć, dopóki te ścierwa chodzą po ziemi. Mikasa, Armin, wiem już, jaką życia ścieżką teraz kroczyć chcę. Ja zaciągam się do wojska. Nie! Nie próbujcie mnie powstrzymać! Nie ustanę, nim nie powyżynam wszystkich z was. Przysięgam wam. Ja i Mikasa ruszyliśmy śladem Erena. Od tamtej chwili miał tylko jeden cel. Zagłada każdego z tytanów! Tu pośród murów już nowy wstał dzień, ale trwoga żyje w nas. Czy znowu blask słońca przykryje cień
tytanów cień, 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 cień tytanów mroczny cień. To dziś ten dzień, ważna chwila jest tuż, w końcu się odpłaci znów. To dziś ten dzień, z ekscytacji drżenie nóg i motyli w brzuchu rój, bo wyboru nadszedł dzień. Po szkoleniu został tylko wspomnień czar. Po ćwiczeniach każdy mięsień zyskał kształt. Już treningu nam nie trzeba, to jest fakt. I decyzji w końcu przyszedł czas. Oto dzień, byś swoją ścieżką ruszył w dal. Oto dzień, byś wnet odpuścił każdy żar. Przeznaczeniu tor czas nadać, nim zapadnie zmierzch. Czas wybierać, Dostaniemy git kurteczki. czas wybierać. Na coś trzeba rwać laseczki. Z tym symbolem każda twoją jest. Takie branie będziesz miał, że hej. Serio? Tylko zaloty wam teraz we łbie? Nie. Wizja niechybnej śmierci w tytanim ryju też jest całkiem klarowna. Koni! Czemu od razu tak pesymistycznie? Marko! Ja tam myślę, że czeka mnie szczęśliwe i długie życie. Chłopaki, widzieliście Erena? Spóźnia się. Jäger? Przecież Shadis obleje go z tego, no. Fruwania na linkach. Zapomnij, że w ogóle będzie miał szansę na cokolwiek. Chętnie zapomnę o twoim Ritsu. Czas wybierać, Każdy korpus Michę cieszy. czas wybierać. Hej, 104 jest najlepszy. Absolwentów tu przezdolnych masz. Dziś się zmieni rola twoja. Dziś się spełni wola moja, Bo wyboru w końcu przyszedł czas. To dziś, to już. dajcie żeno pić i zjeść. Mały toast trzeba wznieść. To dziś, tuż, tuż. Śmiało w me ramiona rusz i rozsądek tańcem zgłusz. Celebrując pierwszy krok. Oto dziś historię pisze każdy z nas. Od dziś niemocy czas powiedzieć pas. W żyłach krew bulgoce już za chwilę, ach. Wybierzecie przyszły korpus swój. Podjęliście już decyzję? Nie. Więc zostań tu, by stacjonarnie służyć nam. Lub zacznij nos i sztandarmerii zasil stan. A komu życie nie jest miłe, do zwiadowców Czas wybierać, Nic się nie bój, bohaterze! czas wybierać. będziesz żywy w dużej mierze. Chcemy w końcu gdzieś potrzebni być. Szansę chwyćmy, żeby godnie żyć.
Masz szczęście, Jäger. Udało ci się zdać w ostatniej sekundzie. Pamiętaj, że z tytanami tyle szczęścia mieć nie musisz. Eren, w porządku? Naprawdę zdałeś? Serio? To się dzieje naprawdę? No dobra, co wybierasz? Po szkoleniu został tylko wspomnień czar. Po ćwiczeniach każdy mięsień zyskał kształt. Z zwiadowcami cały korpus stoi wnet i odwagi iskra w sercu lśni. Oto dzień, byś swoją ścieżką ruszył w dal. Oto dzień, byś wnet odpuścił każdy żal. Przeznaczeniu to czas nadać i ze strachem dziś się rozstać. W tę chwilę każdy moment cen. I niechaj los nam dzisiaj sprzyja. Ten wyboru upragniony, wyczekany, ten wyboru dzień. Tak, dokładnie. Tak! Wow. Hej! Baczność! Przedstawiam wam dowódcę korpusu zwiadowczego, Erwina Smitha. Przeprowadzi on z wami dzisiaj pierwszy trening bojowy w nowo zebranym zespole. Jenny, miało już nie być żadnych treningów. Ale kicha. Żołnierz, który nie trenuje, to martwy żołnierz, chłopcy. Jestem ciekaw waszych umiejętności, więc nie chcę, byście się oszczędzali. Dobrać się parami. Zaklepane! James! No proszę, gratulacje. Jednak się wam udało. To znaczy tobie, Eren, się udało, bo co do Mikasy nie miałem żadnej wątpliwości. Hej, co to miało znaczyć, he? Ackerman, będziesz trenować z Kirsteinie. Jäger, nie masz pary, więc będziesz trenował z Leonhard. Ani jest jednym z nowych nabytków w korpusie żandarmerii. Eni Leonhard. Miło mi. Jäger, Eren, miło również. Ała. Zwiadowcy, waszym zadaniem jest powalenie przeciwnika na ziemię. Na miejsca, atak! To nie fair, zaszłaś mi od tyłu. Och nie, Dzidzia będzie płakać. Spokój! I wy to nazywacie treningiem? Zero dyscypliny. Ale dowódco, po co mamy walczyć ze sobą? Przecież nie będziemy bić się z ludźmi, tylko z tytanami. Wbrew temu, co myślicie, tytany bardzo przypominają ludzi. Im lepiej poznacie techniki unieszkodliwiania ludzkiego ciała, tym szybciej uda wam się zrozumieć, jak podejść do tytana. I nie, Jäger, tytan nie spyta cię wtedy, czy wolałbyś zostać zjedzony od głowy, czy od nóg, żebyś mógł dłużej widzieć świat. Wszystko jedno. Lepiej powiedz, kiedy będę mógł wejść za mur. Długo czekałem na tę chwilę i nie widzi mi się marnować czasu na jakieś Przymknijcie gęby, otwórzcie oczy, a słuch wasz niech na chwilę chociaż się wyostrzy i posłuchajcie mnie. Ja was w szkole strzegę i oceniam, ja porażki waszej brzemię znam. Robię wszystko, żeby chronić was, lecz już mi siły brak, by bezmyślni tak. Pamiętajcie, czego was uczono o tytanach. Pożerać chcą, i refleks mają. Zdążysz mrugnąć, już w ich paszczy będziesz wrzeszczał. Więc pamiętajcie, że Pokory nigdy dosyć. tam za murem nikt cię nie obroni. Sam się obronię, Tam za murem koszmar będziesz śnić. okami zmrużę. Zgubi was ta nierozwaga lekkomyślna, rozkaz mój
niech będzie znakiem wyruszyć. Chociaż chcesz już iść, cierpliwy bądź. Nie ma sensu wyrywać się tam bez potrzeby. Jeszcze będziecie mieli okazję sprawdzić się w terenie. Zrozumiano? Tak jest, dowódco! Ja to myślę, że dowódca ma rację. Tu jest bezpiecznie, wygodnie i cieplutko. No fakt, nieźle. Dla mnie spoko, grzeje słoneczko, jeszcze tylko Netflixa brakuje. Każde me wspomnienie cieniem muru skryte jest. Słońce szybko znika za horyzont. I w tej klatce żyję, tylko takie życie znam. Tu, gdzie każdy głowę trzyma nisko. Chciałbym tajemnicę odkryć wielką. Poznać świat, co niegdyś nas zadziwiał. I nie wierzę, że dziś w końcu wielką szansę mam. Przyszłość czeka tam za murem, gdzie żyć chcę, czuć wolność i zew. Tak po prostu żyć tam, jak najdalej stąd, za horyzontem, tam gdzie piękny sen się ziści. Mój przyjdzie czas na to, by każdy z nas mógł wyjść za mur. Być tam, gdzie niebo z wodą słońca blasku zderza się. Wejść pomiędzy oceanów fale. Lekką bryzą wiatr tę roześmianą muska twarz. Mewi krzyki, spokój czuję nagle. A może na tej plaży byś tam chciała ze mną? Ja tam nad rzekę poszedłbym. Już o świcie być i świeże ryby żreć. Bez obaw żadnych wyjdź tam i na znak rzuć broń. Raz, dwa. Nie straszny mi żaden mur. Jeden skok Dzieli nas, to nasz czas. niechaj trwa. Bardzo już chcę wyjść za mur. Definitywnie czas na kolację. Kto pierwszy na stołówce? Ja będę pierwsza. Nie mogę w to uwierzyć. Wszystko się udało. Jesteśmy tu i walki były super. Ani nieźle ci nakopała. Ale oczywiście też byś jej umiał oddać, no nie? No nie? Pewnie, że tak. Dałem jej fory. Nie martw się. Następnym razem straci kilka zębów, jak będzie z ciebie drobiła. A dobra, czy możemy pogadać o czymś innym? A Eren? Gdzie masz klucz od taty? Klucz? Jaki klucz? Wiesz, nasz ojciec, kiedy odchodził, tuż przed atakiem w Singansinie, dał Erenowi klucz na przechowanie. A co można nim otworzyć? Jest! To co otwiera ten kluczyk? To klucz do piwnicy. Dostałeś za zadanie pilnować przetworów, bimbru i góry starych książek? Może?
Nie wiem, co tam jest. Nigdy mi nie powiedział. Może uda nam się tam wrócić, kiedy w końcu będziemy mogli wyjść za mur. I wtedy się dowiem. Jeśli to bimber, to możesz sobie zrobić wielką dolewkę. Hej, ja wcale nie... Atak był niespodziewany, ale zmobilizowaliśmy się tak szybko, jak tylko było to możliwe. W mieście zapanował chaos, bo mur został przerwany. Musieliśmy działać szybko. Niestety byliśmy tylko kadetami. Braki w naszym doświadczeniu szybko zaczęły zbierać krwawe żniwo. Nawet mnie pokonał strach. Już myślałem, że zostanę pożarty, kiedy Eren nagle pojawił się znikąd i uratował mi życie. Sam znikając w paszczy Tytana. Byłem zdruzgotany. Myślałem, że więcej go nie zobaczymy. Tymczasem jeden z Tytanów zaczął się bardzo dziwnie zachowywać. Atakował wszystkie inne Tytany i zdawał się bronić ludzi. To niedorzeczne, ale tak, udało mu się nawet załatać wyrwę w murze. Kiedy tego dokonał, wydarzyło się coś niezwykłego. Jego ciało zaczęło maleć i dziwnie dymić. Kiedy dym się przerzedził, w końcu mogliśmy dojrzeć, że to... Eren! Brać go! Nie! Co wy robicie? To na pewno da się jakoś logicznie wytłumaczyć. On chciał nam pomóc. Zamknął wyrwę w murze. On... Alert, odsuń się. Nie mam wyboru. Musimy być ostrożni. Nie marsz... Nie. Wszystko w porządku? Już prawie myślałam. Wszystko gra? Cieszę się, że żyjesz. Może jakoś Jesteś ranny? Wszystko okej? Jesteś cały? Jak dobrze cię widzieć. Co tu się stało? Jak się trzymasz? Boże, jesteś ranna, trzeba cię opatrzyć. Chodź ze mną. Żą! Wszystko dobrze? Marko? Co z nim? Widzieliście gdzieś Marko? Marko! Marko! Marko, gdzie jesteś? Odezwij się! Marko? Marko! Tam, na pewno zaraz skąd się wygra Molly i odpowie nam na wołanie. Marko! Polo! Marko! Polo! Marko. Nie żyje. Nie. To niemożliwe. Wciąż pamiętam dzień na łące, ten ciepły letni wiatr. Wciąż pamiętam tę beztroskę, której dziś nam brak. Teraz myślę, to już zgliszczał, ze wspomnień został proch. Tyle wokół jest cierpienia, a nadzieję chłonie mrok. Łza na policzku, opadam z sił. Krwi tu przelanej nie zwróci nam nikt. Chociaż próbuję nadal dzielną być, braknie odwagi, by
zrozumieć chcę i każdej nocy lęk zadręcza mnie. Czy to zły los tak każe nas? Przepraszam, że śmiałem zwątpić choć raz w was. Oddam swe życie za uśmiech wasz, a niska to cena, gdy o przyszłość grasz. Może nadzieja gdzieś się jeszcze tli, wrócą wspomnienia szczęśliwych dni, bo dzień na łące wciąż mi się śni. Hurra! Tak, to nasz szczęśliwy dzień. Daj no pyska. Mua. Przepraszam panią, ale właśnie miasto zostało zdewastowane przez watachę tytanów. Mój najlepszy przyjaciel okazał się być jednym z nich, a wielu ludzi, w tym nasz kolega Marko... Polo! Wielu ludzi, w tym nasz kolega Marko, straciło życie. I to pani nazywa szczęśliwym dniem? No ba, czy to nie ekscytujące? Twój kumpel jest tytanem. To przełom dla moich wieloletnich, ultraskomplikowanych badań nad tytanami. Już nie mogę się doczekać, kiedy zrobię mu sekcję. On żyje. Aha. Ale nie ma tego złego, bo udało mi się schwytać dwójkę prześlicznych, dorodnych i całkiem żywych tytanów. Co takiego? Czy pani oszalała? Te ścierwa zabiły Marko! Osobiście je zarżnę! Ho, ho, ho. Ciekawe, czy uda mi się je rozmnożyć. Czy nie uważa pani, że to dosyć... To jest po prostu Ej! Uważaj na słowa, gówniaro. To bardzo ważna sprawa dla całej ludzkości. Hanji, ta mała dziewczynka, co plan wspomniała. Wszystkiego spróbuję choć raz, ale wiecie jak jest. Jako szwaczka uszyję ci koc, a pióro mam ciężkie jak kloc. Lecz dobrze już wiem, co dziś tak kręci mnie. Tytana smród, ten fetor marzeń. Tytana smród przez nozdrza aż do serca mknie. Przystojny pysk, czy chcesz zobaczyć? A mam tu dwóch? Że jak? O tak! Tytana chód to sama gracja i każdy ruch tak lekki jest jak piórek 100, a z paszczy ziew to rewelacja. Każdego wmig powaliłby tytana huch. Tytana wzrok tak przenikliwy, od stóp po łeb me ciało w dreszczach całe drży i serce w
pistolet tak mocno wali. Posłuchać chcesz? O tak! O nie! Tytana głos brzmi niczym słowik, bo każdy ton to dla mych uszu istny miód. Gdy słucham go, w miłości tonę. Rozkochał mnie jak nikt od lat Tytana czar. Choć mama narzeka, że panną wciąż jestem, ja czuję, że prawdziwa miłość to facet, co 100 metrów ma. Tytana smród, mój afrodyzjak. I zawsze, gdy mam gorsze dni, chcę poczuć go. Jest w nim to coś, co mnie tak ciągnie. A każdy, kto jak ja powącha go choć raz, zakocha z miejsca się, chociażby w zbraniu się, kiedy poczuje woń jak ta. Czy teraz już rozumiecie moje misie szczęście? Pani Handzi, osobiście uważam, że to nadal Zrozumiecie, jak będziecie dorośli. A teraz sio do medyków. Sączy się z was jak z dobrego, krwistego steka. Raz, raz. O, nie, nie, nie. Nie tędy, moje pyściaczki. Tędy, o, tu. Najlepsza na tytany. Na 8 liter. Ciąć po karku. To 11 liter. Może śmierć? Ale śmierć ma tylko 6 liter. Widzę, że optymizm w zespole kwitnie, ha? No to co niby jest najlepsze na tytany? I na 8 liter? Ucieczka. I to ma być stanowisko dowódcy? Nie, to ma być hasło do krzyżówki. pasuje! Eren, o stary, nawet nie wiesz, jak się cieszę, że żyjesz. Już myślałem, że jakaś wariatka będzie cię kroić dla dobra nauki. Erenie Jäger, jestem zmuszony aresztować cię pod zarzutem rzekomej zdrady, której dopuściłeś się na całej ludzkości. Staniesz przed sądem jeszcze dzisiaj. To chyba jakiś słaby żart. Ratuję wam tyłki, a wy tak mi się odwdzięczacie? Cieszcie się, że was nie pozżerałem! Eren, siedź. Już. To wcale nie pomaga twojej sytuacji. Ej, spoko. I tak jestem wegetarianinem. To, że jesteśmy za biedni, żeby jeść mięso, wcale nie robi z nas wegetarian. Armin, co ty robisz? Spokojnie, Eren. Zaufaj dowódcy. On zna trudne hasła w krzyżówkach. Erenie Jäger, jesteś oskarżony o zignorowanie bezpośredniego rozkazu od przełożonego, zniszczenie królewskiego mienia, kolaborowanie z tytanami, narażenie zdrowia i życia żołnierzy korony oraz ciężkie przestraszenie 13 osób, w tym 2 nieletnich, i wprowadzenie usprawnień do infrastruktury miejskiej bez stosownego zezwolenia od Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. To już zapytek był, Dzisiaj na sali rozpraw stawili się obrońca szeregowego Erena Jägera, dowódca korpusu zwiadowczego Erwin Smith, prokurator okręgowy oraz licznie zgromadzony wściekły tłum z widłami i pochodniami. Winny!
Obrona ma wniosek formalny. Ponieważ oskarżyciel ma za sobą bardzo liczną i silną reprezentację... Nie ginie! Wnioskuję o przydzielenie mi pomocy na ławie obrony. Rozumiem. Powyższy wniosek sąd rozpatruje pozytywnie. Kogo powołuje pan na pomocnika do obrony oskarżonego? Skoro jesteśmy już w komplecie, proszę o obronę o wygłoszenie swojego stanowiska w sprawie. Wysoki sądzie, szanowni ławnicy, postawmy sprawę jasno. Obecny tutaj szeregowiec Eren Yeager w niewyjaśnionych okolicznościach posiadł zdolność, która pozwala mu na przebranie formy Tytana. Jest to zaskakujące dla was, armii, ale również dla samego oskarżonego. Nic nie wskazuje na to, jakoby Eren posiadał jakąkolwiek wiedzę na temat swoich niezwykłych umiejętności, w związku z czym nie mógł zataić tej informacji przed wojskiem w trakcie poboru. Niech ginie! Po co nam ktoś taki jak on? Wysoki sądzie, drodzy ławnicy, rozumiem wasze wzburzenie. Ostatecznie jeden z naszych żołnierzy potrafi przybrać formę naszego odwiecznego wroga. Spójrzmy na tę sprawę trochę szerzej. W jaki sposób szeregowy Eren miałby kolaborować z Tytanami, które, jak powszechnie wiadomo, nie potrafią się ze sobą porozumiewać, współpracować, ani nawet samodzielnie myśleć? Czyli trochę tak jak Eren. Wiesz, że miałeś mi pomagać? Nie umie się porozumieć, ja nie rozumiem. Nie umie się porozumieć, co z tego, że nie umie się porozumieć? Będzie chciał nas zeżreć i co zrobisz? Nic nie zrobisz. Czy to kajdanki mają atest? Ten słupek też wygląda jakoś licho. Właśnie. To celowe działanie. Czy nie uważacie, że szeregowy Yeager, który ma w perspektywie spotkanie ze szwadronem egzekucyjnym, właśnie w tej chwili powinien zamienić się w Tytana, roztrącić nas wszystkich jak szmaciane laleczki i po prostu stąd uciec? Ty! Weź nie podpuszczaj go! Ja się jednak trochę cykam. Przepraszam, zamieni się pani na miejsce tam z tyłu? Słowem, bando półpiśmiennych prostaczków, dowódca Smith stara się wam wytłumaczyć, że Eren posiada kontrolę nad swoją przemianą, co możemy sami wykorzystać do walki z Tytanami. Ale że co? Mówicie, że się boicie, tak? Że jak straci kontrolę, to zmieni się w Tytana i was zeżre, tak? A proszę bardzo. Potrzebujecie więcej dowodów? Moi państwo, czy mam go tutaj, teraz, na waszych oczach, bardzo dotkliwie zlać, żebyście mi uwierzyli? Jezu, nie w szczepionkę! Chyba się tam zapędzasz. Luźna guma, będzie dobrze. Czy mam go zlać? Nie słyszę was! Kapitanie Levi, wydaje mi się, że już wystarczy. Materiału dowodowego mamy już na kilka rozpraw. Oskarżony gubi zęby. Mimo że był to niekonwencjonalny sposób na udowodnienie mojego stanowiska, myślę, że kapitan Levi przedstawił je w bardzo czytelny sposób. Dlatego chcielibyśmy prosić Wysoki Sąd o ułaskawienie szeregowego Yeagera oraz przydzielenie go do korpusu zwiadowców jako tajnej broni do walki z Tytanami. Jednocześnie chciałbym zaznaczyć, że to właśnie kapitan Levi będzie osobą odpowiedzialną za utrzymanie go w odpowiedniej dyscyplinie. Znaczy co? On go będzie znowu lał? W świetle zaistniałych okoliczności sąd byłby skłonny zgodzić się na te warunki, ale sprawdźmy, co do powiedzenia mają licznie zgromadzeni ławnicy. Droga ławo przysięgłych, czy powinniśmy ułaskawić szeregowego Yeagera? Oskarżonego Erena Yeagera uznaje się za winnego postawionych mu zarzutów.
Ale zgadzam się na warunkowe ułaskawienie, jeśli faktycznie ten przeklęty mutant pomoże nam pozbyć się utrapienia. Mamusia mówiła, zostań programistą. Skarlały sadysta. Coś mówiłeś? Dentysto! Potrzebny dentysto! Jäger, słyszałeś, co mówiliśmy, prawda? Od tej pory jesteś naszą tajną bronią. Gadaj, w jaki sposób się przemieniasz? He? Nie żartujcie, sam chciałbym to wiedzieć. To po prostu się stało. Zostałem pożarty i wtedy... Świetnie, czyli morfuję w żołądku tytana. Trzeba będzie... Spokojnie, Eren, nie zrobimy z ciebie przynęty. Ale jeśli nie znajdziemy przyczyny tego zjawiska, obawiam się, że będziemy do tego zmuszeni. Odpocznij, zastanów się. Może odpowiedź jest bliżej niż myślisz. Dlaczego właśnie ja z fortuną ślepo gram? W tym wszystkim trochę gubię się. Wciąż tyle pytań i sekretów. Skąd niby odpowiedzi brać? Nocami szarpię się, gdy koszmar znowu śnie. Najgorszych wspomnień wraca cień. Wtedy szukam jej uśmiechu, bo tylko on ukoi mnie. A razem z nią widzę też jego twarz. Oboje z dumą patrzą w oczy me. On do mnie mówi coś, a ona śmieje się. I nagle wszystko jasne jest. Z oddali słyszę dzwonów psalm. Już w końcu wiem, gdzie zmierzać mam. Odpowiedź jest bliżej niż myślę. To właśnie ten niepozorny klucz do piwnicy Jägerów miał wyjawić nam sekret tajemniczych umiejętności naszego przyjaciela? Mimo że ja i Mikasa byliśmy bardzo sceptyczni co do nieprawdopodobnej teorii Erena, postanowiliśmy mu uwierzyć. Żeby jednak jakiekolwiek działania mogły zostać podjęte, musieliśmy przekonać do niej również dowódców. Nie było to proste zadanie, ale udało się. Dowódca Erwin niezwłocznie zarządził wymarsz korpusu już następnego ranka. Każdy z nas był podekscytowany i przerażony jednocześnie. To miała być nasza pierwsza wspólna akcja w terenie. Jedni podeszli do przygotowań bardziej, a inni mniej poważnie. Jedno było jednak pewne. Każdy z nas był gotów postawić na szali swoje życie. Tylko po to, by doprowadzić Erena do domu i odzyskać dla miasta dawno utracony dystrykt. Noż kurde, teraz miało być najlepsze. Co się dzieje, Handzik?
słyszeli. No i dobrze im tak. Nie no, ja nie mam z tym nic wspólnego. Możesz się z tego śmiać. Kij z twoją nietolerancją odnośnie związków międzyrasowych. Ale wiesz, co to oznacza? Czy wy wszyscy w ogóle zdajecie sobie z tego sprawę? To znaczy, że... Zdrajca wewnątrz muru, albo nawet w naszych szeregach. Co? Jak to? Przecież... Co? Ale kapralu! Kapitanie, nie kapralu. To przecież... to niemożliwe! Nonsens, nikt by się na to nie odważył. Po co ktoś miałby to robić? To głupie. Nie, jeśli zależy mu na tym, byśmy nie dowiedzieli się czegoś ważnego z badań pani Hanji. Bingo, królewno. Że co? Zaraz. Korpus, baczność! Ogłaszam sytuację nadzwyczajną. Wymarsz odwołany. Jak najszybciej musimy przeprowadzić śledztwo. Czekajcie na rozkazy. Spocznij! Tak jest, dowódco! Zastanówmy się, kto mógłby to zrobić. Każdy. Dosłownie. Nie żartuj. Dobrze wiesz, że zależy mi na tej sprawie jak na niczym innym. Tylko winny się tłumaczy. A, jaki? Zaraz! Uspokójcie się. Ostatnie, czego nam brakuje, to konflikt wewnętrzny. Dowódco! Musimy panu coś... Jak się tu dostaliście? Przecież straże miały pilnować wejścia. Przekonałam ich, żeby nas wpuścili i tyle, no. Panie dowódco! Przed chwilą byliśmy na miejscu zdarzenia, żeby mieć lepszy ogląd na sytuację. I chyba wiem, kto może za tym stać. Tuż obok zwłok znaleźliśmy to. Znaleźliśmy przedmiot, który jednoznacznie miał określić tożsamość zdrajcy. Żeby jednak potwierdzić nasze przypuszczenia, musieliśmy zastosować się do podstępu. Tego samego dnia kapral Levi... Kapitan Kapitan Levi zwołał apel wśród żołnierzy. Stawić się miał na nim każdy wojskowy, niezależnie od rangi czy doświadczenia. Oto ta chwila, zbyt wiele lat czekałem, by móc odkupić w końcu winy swe. I oto ta chwila, dziś długi spłacić szansę mam i udręczonej duszy spokój dać. I wreszcie po latach mych koszmarów przyjdzie kres, mimo że przeszłością żyję wciąż. I znowu to czuję, ich krew na rękach krzepnie mi. Już nie wiem, czy to jawa jest, czy sen. Ten obłęd wciąż pali, gniew zmysły tępić chce. W odmętach gehenny pogrążam ciągle się. To zdrajcy lęk odrzuci mnie, gdy zemsty pieśń wypełni dzisiaj moją pierś. I zdrajcy jęk usłyszeć chcę i nie odpuszczę, póki szczur nie zdradzi się. Więc poddaj się natychmiast, na ostrza łasce jesteś dziś. Litości mojej nie wyczekuj nic. I skonaj, Judaszu, odwrotu stąd już nie ma. Cierpliwość moja krótki żywot ma. I co, robaku? Myślisz, że długo jeszcze będziesz w stanie mnie tak zwodzić? Myślisz, że wszystko poszło zgodnie z twoim łebskim planem? Myślisz, że nie pozostały po tobie żadne parszywe, nieudolnie zatarte ślady? Zła wiadomość, już wszystko wiem.
Ten obłęd mnie zżera, w nim znów zatracam się. Wyznawaj swe winy, jak nie marny twój los. Bez litości winnym, bez litości tak ma być. Spłacić muszę dług, by wolny. Cicia będzie płakać? O. Ani Leonhard. Aresztuję cię pod zarzutem kolaboracji z wrogiem oraz zdrady stanu. Przed sądem staniesz najpóźniej... A masz, przebrzydły tytanie! Co za marka! Polo! Sasza, no ten mem umarł 30 minut temu. Tak jak Marko. Co? Ani... Wygląda na to, że żyje, ale się zahibernowała. Nie damy rady jej przesłuchać. A przynajmniej dopóki nie rozgryzę, jak ją z tego wyciągnąć. Ani nie wierzę. Nigdy by mnie nie podejrzewał. Co teraz? No właśnie, skoro wiemy, że Eren nie jest wyjątkiem. Ludzie mogą być tytanami. To przerażająca wizja. Nie zgodzę się. Pomyślcie, od 100 lat nie dowiedzieliśmy się o Tytanach praktycznie niczego nowego. A teraz wiemy już, że Eren w sytuacji zagrożenia potrafi zmienić się w Tytana, który zresztą działa w kontrolowany sposób i broni nas przed innymi gigantami. Wiemy też, że takich ludzi może być więcej. Nie wiemy jednak, po czyjej stoją stronie. Widzicie? Teraz wszystko się zmieni. Już nic nie będzie tak jak dawniej. Musimy nauczyć się sobie ufać, ale równocześnie mieć oczy dookoła głowy. To prawda, może być niebezpiecznie, ale wiecie co? To jest szansa. Szansa na to, Że w końcu dowiemy się prawdy. A jeżeli odkryjemy prawdę? Będziemy mieli szansę wygrać! Wojnę! A nie bitwę. I w końcu będziemy wolni? od wszystkich najgorszych koszmarów. Ludzkość zostanie ocalona! Hurra! Korpus Baczność! Czeka nas wiele pracy. Czy jesteście na to gotowi? Tak jest, dowódco! Korpus, czy jesteście gotowi na wszystkie wyrzeczenia, które się z tym wiążą? Tak jest, dowódco! Korpus, czas na wymarsz. Kierunek, szeregowy Jäger. Dystrykt Shinganshina! Czas wrócić do domu. Więc oto zagadka historii tej bieg. Zmieni kto odpowiedź zna. Kto tu jest potwór, a kto tu jest człowiek? Tytanów cień, 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 cień. Das Essen, wir sind die Jäger am Hof zum Niestrasznych